Słyszałeś kiedyś o rajskich nocach? O tych tajemniczych spotkaniach, na których świadkowie Jehowy podobno uprawiają. W dzisiejszym odcinku zdemaskujemy najbardziej szokujące plotki o świadkach Jehowy, które krążą od lat. Czy faktycznie dostają pieniądze za nawracanie ludzi? Czy naprawdę nie piją alkoholu? I co tak naprawdę dzieje się na ich tajemniczych spotkaniach, gdy zamykają drzwi? Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co wielu z Was prosiło w komentarzach. Najbardziej absurdalnymi mitami o świadkach Jehowy. Jako była członkini tej organizacji, zabiorę Was za kulisy i pokażę, co jest prawdą, a co kompletną bzdurą. I uwierzcie mi, niektóre z tych mitów są tak dziwaczne, że sama nie mogłam w nie uwierzyć, gdy usłyszałam je pierwszy raz. Zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał Światusy, żeby nie przegapić podobnych treści. A teraz czas na prawdę. Mit pierwszy. Za zostanie świadkiem Jehowy dostaje się pieniądze. Tamci spod czwórki. Panie, co to za melina była? Dzieci głodne, brudne, patologia. No ale zaczęły to Jehowę przychodzić i nagle co? Stary Nowak pracę dostał, pić przestał. Nowakowa odstrzelona chodzi. Dzieci też jakoś tak się uczyć zaczęły, lepiej wyglądają. Czysto się zrobiło przed drzwiami. I co, mam uwierzyć, że nic im te w garniturkach, co to autami pod blok przyjeżdżały, nie dały? Że nie zapłaciły im za nic? No niestety. Ale nic się nie dostaje za zostanie świadkiem Jehowy, ani nikt nikomu nie płaci za głoszenie, ale to jeszcze o tym pogadamy. Tyle godzin łażenia w zimnie, po błocie, latem, w upale, zakurzone stopy w sandałach, no i wszystko to za darmo i często na darmo. Swoją drogą do dzisiaj mam skomplikowaną relację z pieniędzmi, bo nauczono mnie, że mam pracować na próżno i to jeszcze za darmo, o czym niedawno rozmawialiśmy z Jackiem. Także w ramach terapii, ponieważ w tej chwili po prostu jestem zawodową youtuberką, to przypominam, jeśli podobają Ci nasze treści, to możesz nas na przykład wesprzeć jednorazowo przez platformę Supi. Link znajdziesz w opisie. To jest taka niezobowiązująca forma, symboliczna kawa, którą wypiję, zbierając materiał na kolejny scenariusz. Oczywiście mamy też Patronite, który też jest fajną opcją, no ale niektórych przeraża to, że taka bardziej subskrypcja niż jednorazowy temat. Tak czy siak, jak zwykle dziękujemy wszystkim patronom i wspierającym, bo to dzięki Wam powstają te materiały. No i powstaje ich tyle. Może kiedyś dostrzegą nas wreszcie jakieś agencje reklamowe, bo mamy naprawdę świetną społeczność, ale póki co ten kanał po prostu istnieje dzięki Wam. No tak, ale skoro założenie po domach nie płacą, to jak wytłumaczyć to, co widzieliście na własne oczy? Świadkowie wożący Waszych sąsiadów w różne miejsca, organizujący im wesele. To, że nagle Heniek, ta wiejska, żałosna pijaczyna, ubiera się czysto, schludnie, taki porządny się zrobił. Cała wieś w szoku. No cóż, świadkowie są gotowi zrobić naprawdę wiele, by komuś pomóc wejść do organizacji. Ale organizacja tego nie finansuje. To tylko lokalni świadkowie się wysilają i próbują przekonać kogoś, że to właśnie w zborze jest Duch Boży i dlatego wszyscy są tacy mili i pomocni. Jednocześnie, jeśli ktoś przestaje rokować, to i ta pomoc kończy się z dnia na dzień. Nawet jeśli to była osoba, która faktycznie na tym korzystała. Na przykład matka niepełnosprawnego dziecka. To, w jaki sposób jest finansowana organizacja, w skrócie i oficjalnie z dobrowolnych datków, to jest w ogóle dłuższy temat, ale dajcie znać, czy chcielibyście cały odcinek na YouTubie na ten temat. Mit numer 2. Zakaz spożywania alkoholu. Innym popularnym mitem jest przekonanie, że świadkowie Jehowy mają całkowity zakaz spożywania alkoholu. Zazwyczaj, gdy mówię, że świadkowie mogą pić alkohol i nawet w mojej ocenie mają z tym problem, to spotykam się z wielkim zdziwieniem. Nagrałam więc o tym cały odcinek, który możesz zobaczyć tutaj. A skąd ten mit się wziął? No, może swoje korzenie czerpie z tego, że świadkowie są znani z niepalenia papierosów, niebrania narkotyków, z ich obsesji na punkcie czystości seksualnej. No bądźmy szczerzy, dla kogoś, kto świadków Jehowy widzi od czasu do czasu na ulicy, gdy są ładnie i skromnie ubrani, gdy jakaś tam para na przykład stoi przy gazetkach, no nie picie alkoholu współgra z tym wizerunkiem. Zwłaszcza, że alkohol ogólnie raczej nie jest czymś, do czego religia by zachęcała. Ewentualnie pozwala się na umiarkowane spożywanie. A taki islam na przykład całkowicie zakazuje spożywania alkoholu. Chociaż jak to może wyglądać w praktyce? Usłyszeliśmy ostatnio od Piotra, który w ramach rajdu Budapeszt Bamako odwiedził m.in. bardzo abstynencką, przynajmniej na papierze, Mauretanię. Rozmowa z Piotrem już niedługo na kanale Światusy. Koniecznie zasubskrybuj, żeby Cię to nie ominęło. A jeszcze w innych religiach, na przykład w hinduizmie jest tak, że podejście do alkoholu różni się w zależności od tradycji. Niektóre szkoły duchowe i teksty religijne zalecają unikanie alkoholu jako substancji zanieczyszczającej ducha i przeszkadzającej w medytacji oraz rozwoju duchowym,
a inne na to pozwalają. Jeśli chodzi o świadków, to pomyślałam, że pewien wpływ może mieć zalecenie, by przyjaźnić się z osobami spokrewnionymi w wierze, czyli po prostu innymi świadkami Jehowy. Jasne, będą świadkowie, którzy pójdą na wesele katolickie, rodziny, no i będą tam łoić wódę razem z innymi ostro. Ale jeśli nie masz takich osób w rodzinie, jeśli dla ciebie świadkowie to głównie obcy ludzie, ewentualnie jacyś dalecy znajomi, których być może mijasz gdzieś w pracy albo na osiedlu, no to jest taka opcja, że oni po prostu z tobą nie będą pili alkoholu, więc myślę, że to kolejny zakaz, który ich dotyczy. Mit trzeci. Świadkowie Jehowy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Kolejnym nieporozumieniem jest twierdzenie, że świadkowie Jehowy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Oficjalna strona internetowa Świadków Jehowy jasno stwierdza, że są chrześcijanami i wierzą w zbawienie, które mogą osiągnąć dzięki Jezusowi Chrystusowi. No, uznają Go za Syna Bożego i Zbawiciela, a Jego nauki stanowią fundament ich wiary. To oficjalnie. Ale przy tym trzeba pamiętać, że według nich tylko oni są prawdziwymi chrześcijanami, reszta, całe miliardy osób na ziemi, to wszyscy należą do fałszywych religii. A tak bardziej szczegółowo, to oczywiście odrzucają kwestię Trójcy Świętej i nie uważają Jezusa za Boga, tylko za podporządkowanego Jehowie Syna. Więc ten mit to jest taki trochę naciągany mit i do tej samej kategorii wrzucę też takie stwierdzenie: świadkowie Jehowy nie wierzą w Matkę Boską, bo jeśli im to powiecie, czy to o Jezusie, czy o Matce Boskiej, to odpowiedzą, że ależ oczywiście oni wierzą. Oni wierzą we wszystko, co o Jezusie lub o Marii mówi Biblia. I wam się będzie wydawało, że jesteście na tej samej stronie i macie te same poglądy, a niekoniecznie tak jest. Czyli to jest taki półmit? Napiszcie, co o tym sądzicie. Mit czwarty. Za stanie przy stojaku dostaje się dolary. Mówiliśmy już, że za zostanie świadkiem nie dostaje się nagrody pieniężnej, nikt za to nie płaci. A za głoszenie, które polega na chodzeniu od domu do domu lub też teraz bardziej staniu na ulicy, też nikt nie płaci. Ludzie oczywiście w to nie uwierzą, no bo jak tak? Mają uwierzyć, że za darmo, tak? Wciskają się w garnitur, tę niewygodną kieckę, poświęcają swój wolny czas, pukają do obcych domów, gdzie nikt ich nie chce, i to jeszcze by promować swoją religię. No, świadkowie budzą ten sam poziom irytacji, co przedstawiciele handlowi, błagający, by zgodzić się na prezentację ich produktów. No ale o nich przynajmniej wiemy, że to ich praca. A świadkowie ani nie zarabiają, a jeszcze dokładają, bo trzeba kupić odpowiedni strój, trzeba kupić paliwo, pojechać na teren, albo zrezygnować z awansu, bo nowe godziny pracy nie pozwolą na pojawienie się na sali królestwa tak często, jakby tego wymagała organizacja. Na tym kanale chcemy właśnie pokazać, dlaczego uważamy, że to grupa destrukcyjna, która sprawia, że człowiek zmienia myślenie i zamienia się w bezwolnego robota. Mit piąty. Świadkowie Jehowy wierzą, że tylko 144 000 osób pójdzie do nieba. Oj, to jest częsty mit, który wielokrotnie słyszałam na głoszeniu. Po co te miliony świadków się tak starają i udzielają, skoro wierzą, że tylko te 144 000 pójdzie do nieba? No to przecież jest ograniczona ilość. To na co im to wszystko? Wydaje mi się, że to jest po prostu takie zwykłe niezrozumienie doktryny świadków, a być może rozumienie jej na sposób katolicki? Nie wiem. Co ciekawe, według świadków przez te całe 4000 lat, znaczy tutaj cytuję strażnicę, oni tak sobie założyli, 4000 lat dziejów ludzkości, aż do czasów Jezusa, ani jeden człowiek nie poszedł do nieba. Czyli te wszystkie biblijne postacie chwalone w Biblii, nie wiem, Dawid, Hiob, Jan Chrzciciel, no to oni będą wskrzeszeni do życia na ziemi. Wręcz w ogóle wszyscy, wierni Bogu mężczyźni, kobiety, którzy zmarli przed Jezusem, no to mogą mieć nadzieję na ponowne życie na ziemi, ale nie w niebie. Zostaną wskrzeszeni, aby się znaleźć w gronie ziemskich poddanych Królestwa Bożego. Być może brzmi to bardzo skomplikowanie, no ale to jest właśnie doktryna świadków. Bo owszem, świadkowie wierzą, że 144 000 trafi do nieba i tam będzie królować z Jezusem, a reszta wiernych osób Jehowie z przeszłości, no i powiedzmy, że żyjących obecnie, ma nadzieję lub może mieć nadzieję na życie w raju na ziemi. Jak to sobie wyobrażacie, żeby to wyglądało? No, ja odkąd powiedzmy w wieku 15 lat przeczytałam Zmierzch, to właśnie widziałam to tak, że wiecie, cała wieczność w młodym, doskonałym ciele w pięknym raju na ziemi u boku ukochanego wampira. Oczywiście najpierw trzeba sprzątnąć te walające się trupy niewiernych.
Sama doktryna jest znacznie dłuższa, znacznie bardziej skomplikowana. Ona też się przez lata zmieniała. To nie jest tak, że po prostu nagle sobie to wymyślili, tylko też to modyfikowali. Jest też szansa, że zmieni się znowu, ale dzisiaj mam zupełnie inne zdanie na temat tej obiecanej nagrody życia w raju. Dajcie znać, czy interesowałby Was odcinek tak typowo skupiony tylko na tym jednym konkretnym wierzeniu. Mit 6. Świadkowie Jehowy to najlepsi pracownicy na świecie. I to jest kolejne założenie, które mam wrażenie głównie propagują świadkowie Jehowy. W publikacjach znajdziemy pełno, multum przykładów, jak to firma koniecznie chciała zatrudnić świadków, bo są to uczciwi i pewni ludzie i jedyni tacy w dzisiejszych czasach. No i znów, owszem, świadkowie Jehowy mogą mieć pewne zalety jako pracownicy, ale to tylko ludzie. Samo bycie świadkiem nie gwarantuje, że ktoś zostanie pracownikiem miesiąca, a może się wiązać z kilkoma problemami. No ale dajmy na początek te zalety, oddajmy im to. Powiedzmy, że to są zalety, które stereotypowo się pojawiają i jest to na przykład zaangażowanie, bo świadkowie są zdani ze swojej lojalności, są zdani z zaangażowania w swoje zadania, z pracowitości i tak, to może być korzystne w pracy. Teoretycznie, chociaż mają tendencję do izolowania się od osób ze świata, no to teoretycznie będą dobrze współpracować w firmie, w jakimś zespole, no bo przecież przejawiają owoce ducha, a przynajmniej powinni. Mają też dyscyplinę, bo ich religijne wychowanie często kładzie na to nacisk, na samokontrolę i to też może być korzystne w środowisku pracy. No i ta szeroko osławiona wszędzie uczciwość, bo wiadomo, że tylko świadkowie Jehowy są uczciwi i jak znajdą jakiś portfel, to go oddadzą, a reszta ludzi to zabierze. To tak było, potwierdzam. No dobra, ale jakie wyzwania mogą się wiązać z takim pracownikiem, świadkiem Jehowy? No na przykład konflikty z polityką firmy, bo świadkowie Jehowy mogą odmówić uczestnictwa w niektórych firmowych wydarzeniach, na przykład jakichś uroczystościach świątecznych, co może prowadzić do nieporozumień. Oczywiście mają do tego prawo, jak najbardziej. I też inaczej będzie sytuacja wyglądać w jakimś korpo, gdzie mamy dział zasobów ludzkich, gdzie mamy osoby o różnych wyznaniach, a co innego w małej firmie, w małej miejscowości, gdzie jest szef i tylko 3 osoby. Kolejny problem to ograniczenia czasowe. Ich religijne obowiązki, takie jak cotygodniowe spotkania i działalność ewangelizacyjna, mogą kolidować z wymaganiami pracy. Bo bycie świadkiem to nie tylko wyprawa na niedzielne zebrania, tak jak niektórzy sobie, chodzą w niedzielę na mszę, to jest pełne zaangażowanie. Jak kiedyś policzyliśmy, to praktycznie nam chyba wyszedł drugi etat. Jeśli więc masz rodzinę, pracę i jeszcze dochodzi do tego całe świadkowanie, to w końcu prawdopodobnie coś zacznie szwankować i być może to będzie Twoje zdrowie psychiczne, co także się przełoży na pracę. I nie zrozumcie mnie źle, bo nie jest moim celem stygmatyzacja świadków i głoszenie haseł pod tytułem będą mieli depresję, to ich nie zatrudniaj, bo sama zmagam się z tą chorobą i wiem, ile wysiłku wkładam, by być postrzegana jako po prostu człowiek i to, że można na mnie polegać. Chcę tylko pokazać, że to nie jest tak, że każdy świadek Jehowy równa się najlepszy pracownik. Co ciekawe, chyba najlepiej wiedzą to świadkowie Jehowy, którzy mają swoje firmy, bo ja wprost spotkałam się z hasłami, że oni wolą zatrudnić światusów, bo nie będzie wołania o wolne na zgromadzenie w piątek, nie będzie wołania o wolne na kampanię czy na pionierowanie. I tak, tutaj nie róbcie ze mnie jakiejś wrednej kapitalistki, bo każdy pracownik ma prawo do urlopów, ale od moich źródeł wiem, że ci pracownicy świadkowie w takich sytuacjach, gdy ich szefem jest też świadek, to niekoniecznie wykorzystują swój urlop. Trochę uważają, że im się należy, bo skoro ich szefem jest na przykład starszy zboru, to powinien zrozumieć, że teraz jest kampania i on nie przyjdzie do pracy. A szef przecież też ma rodzinę na utrzymaniu, ZUS, podatki do zapłacenia. Co myślicie o takiej perspektywie? Albo co w sytuacji, gdy jest duża firma i pracuje jednocześnie aktywny świadek i były świadek. I co? Będą się do siebie nie odzywać? Będą dla siebie niemili? Jak to sobie w ogóle wyobrażacie? A na sam koniec to, na co czekaliście cały odcinek, czyli co robią świadkowie Jehowy na swoich spotkaniach. Jak to nie wiesz? Pozornie wszystko jest grzecznie. Garnitury, długie spódnice i Biblia w ręce. Idą na swoje spotkanie, wtedy gaśnie światło i zaczyna się rozwiązłość seksualna. Każdy z każdym, mówię wam. W dyskusjach na forach, w komentarzach, w mediach społecznościowych do tej pory można się natknąć na pytania lub wręcz sugerowanie, że świadkowie Jehowy w swoim własnym gronie nie są tak idealnie czyści, jak to sugerują w swoich publikacjach.
Jedni to nazywają rajskimi nocami, inni mieszaniem krwi, inni czarnymi nocami. W ogóle mieszanie krwi jest z najgłupszą nazwą możliwą, biorąc pod uwagę ogólnie znany stosunek świadków do krwi i oddawania, przetaczania czy też spożywania. Być może teraz część z Was rozczaruje, ale zaprawdę Wam mówię, nie ma czegoś takiego. Nawet jeśli gdzieś kiedyś jakaś grupka świadków spotkała się na małe co nieco, to był to tylko i wyłącznie ich prywatny wybryk. Skąd więc wziął się taki pogląd? Jeśli chodzi w ogóle o sam ten zwyczaj, to jedyne informacje, które można znaleźć na ten temat, to są właśnie jakieś anonimowe posty, historie, że ktoś kogoś znał, ktoś coś widział, ale żadnych dowodów. Nie znalazłam informacji, kto pierwszy zaczął tę plotkę. Ale nie zdziwię się, jeśli jej korzenie sięgają do czasu zakazu, gdy świadkowie nie byli oficjalnie zarejestrowanym związkiem. Faktycznie zebrania, zgromadzenia odbywały się czasami w lasach, a kościół i księża walczyli z konkurencją znacznie agresywniej niż dzisiaj, więc wystarczyła plotka. Ktoś widział grupkę dziewczyn, która idzie do lasu, idą też mężczyźni w garniturach. Nikt tego nie sprawdza, nikt nie weryfikuje, co tam się dzieje. No na pewno coś kombinują, ta kocia wiara. I to wystarczy, bo my ludzie uwielbiamy tajemnice. Po coś sprawdzić, co się dzieje na takiej sali królestwa, i no tu już mówię o latach 90., gdy te sale były, gdy lepiej uwierzyć Henkowi, który miał kolegę, którego sąsiada ciotka została zmuszona do zostania świadkiem i nie dość, że jej kazali podeptać medalik z Matką Boską, to jeszcze ją na tę orgię ciągali, ale na szczęście uciekła. Tajemnice wywołują w ludziach ciekawość, ponieważ łączą to, co znane, z tym, co nieznane. Taka niejednoznaczność stymuluje układ limbiczny w mózgu, uwalniają się endorfiny, wzbudzają się pozytywne emocje. Ludzie odczuwają inspirację i chęć zgłębienia tego, co wydaje się niedostępne lub ukryte. Wierzenie w istnienie tajnych organizacji pozwala ludziom poczuć, że świat ma ukryty porządek lub sens, co daje poczucie bezpieczeństwa w obliczu chaosu. Jeśli nie wierzysz, spoko, nie ma obowiązku. Możesz przyjąć, że oczywiście świadkowie mają rajskie noce, czy też mieszanie krwi. Możesz też spróbować podjąć próbę infiltracji świadków Jehowy i wbić się na taką rajską noc, nie? Przecież od wielu lat każdy z nas ma w domu urządzenie, które pozwala na nagrywanie i udostępnianie takich szokujących wydarzeń. Zdradzę Wam coś jeszcze, jak ja się sama czułam jako świadek, w sumie wtedy byłam młodą dziewczyną, słysząc takie hasła na głoszeniu, i to nie było fajne uczucie, bo wiecie, o ile jeszcze ktoś gadał, dajecie umierać dzieciom, też częsty zarzut w stronę świadków, to miało pewne podstawy do dyskusji. Oczywiście ja wtedy byłam zaślepiona organizacją, ale wiedziałam, że ktoś może tak myśleć i wiedziałam, jak na to odpowiedzieć. Ale obrzydliwe teksty o orgiach w lesie, albo że u nas gasną światła na sali i każdy z każdym, kierowane do młodej dziewczyny, zwłaszcza, że wiecie, nigdy tego nie doświadczyłam, ani też nie było żadnych podstaw publikacji na ten temat, które wtedy były moim głównym autorytetem. Po prostu było to obrzydliwe pomówienie, i dzisiaj mam trochę więcej odporności, jak czytam jakieś teorie spiskowe na nasz temat, mój Edwina, to tylko przewracam oczami i jedynie mogę się zastanowić, skąd ktoś wpadł na taki pomysł. A ostatnio teoria jest taka, że ja się puszczam, bo mnie wykluczono za cudzołóstwo i do tego jestem homofobką, bo Edwin jest gejem. Niby wiem, że odejście, bo nie zgadzam się z tym, co reprezentuje organizacja, nie jest aż tak fascynujące i ciekawe jak jakiś tajemny spisek, ale i tak zadziwia mnie myślenie ludzkie. Jak widzicie, rzeczywistość świadków Jehowy jest znacznie bardziej złożona niż popularne plotki, które o nich krążą. Chociaż nie ma żadnych rajskich nocy czy wypłat za stanie przy stojaku, to prawdziwe problemy tej organizacji są znacznie poważniejsze i dotyczą izolacji społecznej, manipulacji oraz wpływu na psychikę członków. Jeśli macie jakieś pytania lub znacie inne mity, którymi warto się zająć, koniecznie napiszcie w komentarzach. Jestem ciekawa Waszych przemyśleń. Po prawo znajdziesz rozmowę z Pauliną Danielak na temat lęków, z którymi mogą się zmagać osoby, które wyszły z takich grup jak Świadkowie Jehowy, a po lewo rozszerzenie mitu na temat alkoholu, czyli relacja świadków z alkoholem. Ona zdecydowanie należy do ciekawych. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!